Część druga 25 rozdziału Warsaw by Night. Moi drodzy, pogadaliście trochę. Co dalej? Nadal Wendy jest z Mateuszem. Mateusz dowiedział się, że pracownica Nikity była powiązana z Inkwizycją. Wendy wysnuła teorię, że jest szansa na to, że Nikita już się pozbył jej. A że tak zapytam, ta jego pracownica to była jego pracownicą zanim on się stał wampirem, czy później do niego przyszła? Później. Czyli totalny zbieg okoliczności. Widziałam teczkę z domysłami Inkwizycji, kto może być wampirem. Na mnie nie mieli dowodów, ale byłam podejrzana. Bo otaczałam się w pewnym gronie. Na Nikitę były dowody i na parę innych spokrewnionych też były dowody. Okej. No dobra. Mniejsza z tym. Mieliśmy dzisiaj pojechać do dyrektora. Prawda. Przydałoby się załadować manatki i wyruszyć. To chodźmy. Tylko trzeba jeszcze o tym pogadać z Salvim. On też powinien o tym wiedzieć. No wiecie, jednak mieszkacie z Nikitą. Ale jak mówię, prawdopodobnie już się jej pozbył. Też mieszkasz. Ale ja jestem tego świadoma. No dobra. Dobra, chodźmy. Nie schodzę na dół. Ja również schodzę i krzyczę schodząc po schodach: Nikita! Kici, 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 kici. Oho, któż to wraca? Teraz będę od sali zarumienieni, kiedy mówicie. No, idziemy? No. Na miasto? Chciałem coś zjeść. Wy nie potrzebujecie? Wendy zamyka swój laptop. Idę odnieść moje rzeczy. Mieliśmy jechać do dyrektora, nie na miasto. No, a dyrektor jest w mieście, więc... Możemy po drodze. I Wendy idzie na górę odnieść swój laptop. Czy da się zamykać drzwi? W sensie na klucz Tak, od pokoju? tak. Tak, da się. Są takie małe klucze, bardzo prosty zamek. Okej, to zamknę sobie w razie czego i Dobrze, a co zrobisz z kluczem? wezmę go ze sobą. Dobrze, pamiętaj, że go masz ze sobą. Albo nie, zostawię go po prostu w zamku. Okej. I chcecie opuścić już kompletnie mieszkanie. Tak, zamkniemy. Dobrze. Co bierzecie ze sobą? Ja wezmę... twoje dokumenty. Tak ogólnie, tak szybciutko. Dokumenty i kołek swój. Telefon. Telefon, dokumenty, ładowarka. To, co zostało mi z poprzedniej nocy, oprócz tego pistoletu. Mhm. A ja biorę dosłownie wszystko, co miałem, czyli nóż, kajdanki, telefon, portfel, klucze do mieszkania, klucze do samochodu, wszystko. Okej. Co miałem, biorę ze sobą, nigdy nie wiadomo. Biorę ładowarkę do nowego telefonu, biorę nowy telefon, twój stary zostawiam w pokoju, tak samo ładowarkę do niego, biorę słuchawki do nowego telefonu, maseczkę, portfel, papierosy, zapalniczkę, torebkę i kołek. Czyli bez multitoola i bez tych, jak one się nazywały, cholera? Wytrychów? Bez wytrychów? Wezmę wytrychy. Nigdy nie wiadomo. Okej, czyli bez multitoola. Nikita? Chciałbym powiedzieć, że chciałem się Bazuka? przebrać bardzo szybko. Tak, Mhm. bazuka, tak, którą mówiliśmy, ustaliliśmy. O, ja też się przebiorę. Czy ty tutaj przewiozłeś swoje ubrania? No właśnie. Niestety. Mateusz, masz pożyczyć jakieś ubrania? Mateusz też tu nie przewiózł ubrań. On ci wezmę ubrania. Salvi! Ja mam własny dom. Ja powinnam mieć jedno na zmianę, bo w sumie byłam w cosplayu od Aiko, więc powinnam mieć jedne swoje, które miałam wcześniej. Czyżby? A co, miałam zostawić je u Aiko? No też prawda. Dobra, to w takim razie niech będzie. Ale powiem wam optymistyczną wizję. Jest dopiero godzina 19:20. Chodźmy na zakupy.
Dużo jeszcze sklepów jest otwartych. Chciałam zamówić przez internet, ale okej, chodźmy na zakupy. Mam pytanie. Czy jak mam założony ten swój brzydki płaszcz, ten taki gruby, którego nie miałem założonego na sobie, kiedy walczyłem z Leopoldem. Leopoldem, czy on jest jakby, że on to mi zakryje to, że moje ubranie jest zakrwawione całe po prostu od tego, jak się z nim biłem? Nie. Nie! Niestety, ale przypomnę ci, co zrobiłeś z ciałem Leopolda. Zrobiłeś... Galaretkę. No, Tak, ale w sensie, czy jakby jak założę ten płaszcz, to po prostu nie przykryje mi mojego ubrania, które... Co więcej, ty nie otrzymałeś wtedy dotkliwych obrażeń? Nie otrzymałem. otrzymałem. Nie? A myłeś się dzisiaj? Nie powiedziałem tego. No. Zaczekajcie wszyscy jeszcze zanim... Aha, brudas. Maria. Możemy zawsze pojechać do mnie i tam weźmiecie sobie jakieś ubrania. Kawałki kości miałeś, nie swoje nawet, w sobie, więc tam wiesz... Wysuwam to sobie Wiesz, właśnie. jego czaszka była jak puzzle, jak zestaw 1000 puzli po twoich Mhm. uderzeniach. Skoro Nikita się kąpie, to może ja też pójdę się wykąpać. Są dwie łazienki? Oczywiście. Tak. Jedna na górze, jedna na dole. Idę się wykąpać też w takim razie. Ja naprawdę szoruję te... Prysznic czy wanna miedziana? Ja prysznic. Miedziana. A nie, bo szybko to prysznic. Dobra. Mija 15 minut, ogarnęliście się. Jesteście gotowi. Chyba że chcecie coś jeszcze powiedzieć, jak chłopaki się myją. Nie, okej. To wychodzimy, prawda? I jedziemy. Siadam do mojego wozu, bo to jest chyba jedyny, który stoi pod domem. Temu mieszkaniu by się przydało... Wiem, że to niesamowicie nudne zajęcie, ale temu mieszkaniu przydałoby się podstawowe wyposażenie. Takie najbardziej podstawowe, typu gąbki, nie wiem, środki do prania i podobne. Wynajmijmy sprzątaczkę. I panią, Mhm. która będzie robiła zakupy. Nie. No i czyściła tam podłogę z krwi. Tak, znajdywała tam niechciane rzeczy na strychu. O, jeszcze może piwnicę ogarnie, co? Inaczej. Zapytajcie Syreny o pozwolenie na gula. Zróbcie sobie gula i niech gul wam to robi. Właśnie... Nieważne, ale czy my nie powinniśmy komuś zgłosić tej piwnicy? Zgłaszaliśmy już tą piwnicę. Policji od wampirów? No, coś w tym stylu, nie? Już zgłosiliście, jestem tu ja, ale... Oho, Oho! Haha, No tak. zadzwoń 997, przyjeżdża Salvi. i nie, nam pomaga. 911, bo 11 jest jak dwa zęby wampira. Wow. Haha! Nie, bardziej myślałem o Syrenie, no. W końcu ona tu jest wyżej postawiona, a ty... Tak, możemy z nią porozmawiać. Kiedy miała wam robić pasowanie na anarchistę? Miała nam dać znać. Okej. To jedźmy. Pytanie, który dzisiaj mamy? W sensie, który listopada? Mateuszu, mamy dzisiaj 18 listopada. Dobrze. Czy ktoś ma adres do dyrektora? Tak, właśnie się tym zajmuję. I chciałabym napisać do Mikiego. Hej Miki, Ja mam jego adres. ale ja chcę załatwić. Cześć. Pisz w Google i podaj. Okej. Wpisuję na... To daj telefon. Znasz dyrektora, prawda? Zanim Wendy skończy rozmawiać, aż ruszam w stronę, którą mam na mapce. Znaczy ja z nim SMS-uję. Znam. Oczywiście, co potrzeba. Masz jego adres? Ja wpisuję na telefonie Mateusza ulica Zorzy 17. Tak, mam, Zorzy 17. Okej, dzięki. Co u ciebie? Dużo się wydarzyło. Ale to nie rozmowa na telefon.
Jezu, jak zawsze. Wendy wysyła taką emotkę z podniesionymi rękami. Jesteś. Jakbyś skakała przez ogniste obręcze. Nie możecie po prostu zostać w domu i się zająć czymś? Uwierz mi, chciałabym. Miałam kosmitę na podwórku. Co miałaś? Kosmitę. Ma na imię Basia. Aha. Czy to jedna z twoich wizji, Wendy? Nie, to nie wizja, to naprawdę się działo. Spała pod ziemią. Jest z Gangreli. Ciekawe, nie słyszałem o niej. Ja też nie. Dzisiaj się poznałyśmy. Wracając, idziecie wszyscy do samochodu, prawda? W czwórkę siadacie. Tak, Jak zawsze, Zgadza się. kto prowadzi? Ja, to mój samochód. No tak. Ja jeszcze chcę napisać SMS-a do Dominiki. Piszę SMS-a. Sorry za to, co się stało wczoraj. Następnym razem na pewno pojadę. Kropka. Kiedy następny wyścig? Znak zapytania. I wysyłam. Wpisuję ci Elo. Czas pokaże. Na razie nic w planach. To podpisuję. Dobra, to jak coś daj znać. Będę czekał. Wpisuję ci, podszkol się do tego czasu. Uśmiechnięta buzia. Odpisuję i pójdę na automaty się szkolić. Dobrze. I kierunek Zorzy? Tak. Czy sklep? Jedźmy do sklepu, muszę kupić nowe ubrania. Zanim zamknął. To prawda? No dobra, no, was mogę odwiedzić do sklepu, ja wezmę swoje rzeczy, zapakuję przynajmniej ciuchy do bagażnika i później przewiozę. Mogę ci pomóc. Ja nic w sumie do roboty nie mam, ani do kupna, więc Dobra. szybciej nam pójdzie. Chciałbym zobaczyć, gdzie jest jakaś najbliższa galeria handlowa koło mojego domu. Twojego? Tak. Bo chciałbym zawieźć ich i pojechać do mnie do domu i zabrać moje rzeczy, tyle ile się zmieści do bagażnika. Czyli takie bardzo podstawowe. No głównie ciuchy, nie? Mhm. Trochę cię nie będzie wtedy. W sensie nie będzie mnie. Bo będziesz musiał pojechać na Zorzy, potem centralnie na północ. W sensie w dwie strony trochę ci czasu zajmie jak coś. Dobra, ale czekaj. Teraz jedziemy, ostatecznie jednak stwierdziliśmy, że jedziemy do sklepów. Nie do Zorzy jakby. Tak, do Zorzy potem. Aha. Tak, Dobra, czyli przekonali. będziecie razem. Już wam mówię, co wam się najbardziej opłaca, gdzie pojechać. O. Do galerii Renowa, w którym mieści się wiele sklepów odzieżowych. Okej, no to w takim razie tam jedziemy. Jako nasz pierwszy cel. Dobrze. Chciałabym spojrzeć, czy nie jedzie za nami samochód, który opisywała Marcelina. Rzuć na spryt i spostrzegawczość. 4 sukcesy? 5. Okej. Nic nie zauważasz. Dużo masz tego do przeniesienia, Mateusz? Czy sam se poradzisz, a ja mam tylko czekać? Ty może byś sobie coś kupił, co? Ej no, Ja mam ubrania u siebie w domu, więc nie muszę nic kupować. że tak powiem, Jesteś martwy. Przydadzą ci się nowe. wjeżdżałem Czemu? z samochodem rzeczy, więc nie za wiele ich mam. Tak naprawdę bagażnik był zawalony ciuchami, a tył był zawalony moimi rzeczami alchemicznymi, więc no. Właśnie, na czym to polega w ogóle, ta cała alchemia? Mieszasz składniki, trochę poczytujesz, mieszasz dalej i masz nadzieję, że ci nie wybuchnie nic w twarz.
W wielkim skrócie oczywiście. Ciekawe hobby. Trochę jak... Tego wychodzi? Brzmi fajnie. Zmieniasz żelazo w złoto czy coś? Nie. Chociaż to by było bardzo przydatne na pewno. Jak na razie nie mam konkretnego żadnego projektu. Czekam, może Braja wyśle coś. Albo on może dyrektor. Tak, jakieś coś fajnego do zrobienia. Jak na razie po prostu trenuję poprzez praktykę. Okej, to ja będę czekał w takim razie w samochodzie, a ty zniesiesz wszystkie rzeczy. Dlaczego nie Dobra. kupisz sobie po prostu ubrań, Salvi? Dlaczego musisz taki być? Bo Prawda? mam swoje ubrania. Jestem skołowany. Jechaliście do galerii. Tak. Tak. Czyli Salvi nie idziesz? Nie. To oni tylko mieli iść. Tylko Nikita i Wendy. Czyli Mateusz też nie chce. Nie, ja ich tam tylko dworzę. A wasza dwójka pojedzie po prostu. Mhm. Do mnie, do mojego domu. Dobra. To do was wrócę za jakiś czas. Okej. Dojeżdżacie. Wendy, Nikita. Wysiadacie. Nikita, to prawie jak za starych czasów. Chodźmy razem. Jakie to są sklepy? Patrz na te, na Zakładam maskę. zewnętrzną stronę tego centrum. Czy może tam są takie neony, jakie sklepy są w środku tej galerii? Już ci mówię. To, co jest w środku, to jest... oczywiście są, wiesz, klub fitness, jakiś tam Empik, Rossmann, Optyk, Kantory, Cenda, jakieś tam burgery i jeszcze... Już ci powiem, no ja mówiłem, Cenda, sklep Karolin z biżuterią, 50 Style z ubraniami, jakieś Cocodrillo, kosmetyka, cukiernie to cię nie obchodzą na pewno, Diverse jest, Agurola Dance Studio, jakbyś chciał się nauczyć tańczyć, Nie, no jasne. jakieś Green Pointy, i tak dalej, Hebe, Kekadu, Kantory. No. Kurczę, duże. Kurczę, Wendy, duża ta galeria. Chodźmy. Zanim może zamkną. Jest salon fryzjerski, jakbyś chciał skorzystać. Rock and Roll. Chciałbym, tak. Lock. TV, Euro AGD, salon gier, Pytanie, bank, czy my mamy pralkę? schowek 2.4. Macie pralkę w domu. Okej. Wendy, może najpierw pójdę wiesz, na ubocze do łazienki, nie? Okej, to ja w tym czasie spojrzę, czy nie ma sklepu, w którym mogę kupić rzeczy do domu, typu, wiesz, proszek do prania albo coś. RTV Euro, nie? A nie, to nie, to supermarket jakiś, tak z rzeczami. Oba się nadadzą. Dobra, to zaraz do ciebie, to gdzie pójdziesz? A pewnie Do tego RTV Euro? raczej do supermarketu. Wow, to jest naprawdę tak dla mnie dziwne, że teraz normalnie po tym, co było wczoraj, po prostu idziemy sobie tak do sklepu. O, ja kupię sobie proszek do prania. To jest dziwne, muszę przyznać, ale powoli się do tego przyzwyczajam. Weszliście do środka, prawda? Tak. Tak. Okej, Nikita, zostajesz zatrzymany przez ochroniarza. Proszę założyć maseczkę. O, oczywiście. Biorę, szukam sobie po kieszeniach. Niestety... nie mam. Może tutaj gdzieś kupić? Tutaj w aptece. Idę do apteki. Ale nie może pan wejść. Ja ci kupię. Niech koleżanka panu kupię. Takie zasady, rozumie pan. Rozumiem pan. Tak, ale mam test. Tyle test przyszedł, więc... Dobrze, ale rozumie pan. Ja tutaj, to jest moja praca. Jebać tego COVID. Wchodzę i idę kupić mu maseczkę. No to wiesz, masz takie tanie za tam 2 złote, takie wiesz, jednorazówki, albo takie wiesz, jakieś tam z jonami srebra, jakimiś korkami. Biorę najtańszą. A są takie najbardziej takie chirurgiczne, takie w ogóle wypasione, tak za 100 zł czy coś w tym stylu?
No z tymi jonami srebra myślę, że są bardzo wypasione. Ale ty nie widzisz tego, co Wendy kupuje. Ona wraca z taką nędzną maseczką. Odpisz te 2 złote. Nie. Dzięki. Udanych zakupów. Dziękujemy. Dobra. To... Ja szukam łazienki. Na końcu galerii właściwie, wiesz? Niedaleko Euro AGD. A ty, Wendy? Ja idę do sklepu, tak jak mówiłam, w którym mogłabym kupić takie rzeczy po prostu do domu, podręczne. Faktycznie dawno takich rzeczy w waszym spokrewnieniu nie było. Ostatnim razem, kiedy wybieraliście się na zakupy, to było gdzieś 2 rozdział albo 3. Jeszcze z Gabrielem. Więc miło jest odpocząć i zrobić coś tak prostego. Dawno nie widzieliście tyle bydła chodzącego wszędzie, na każdym rogu, jak to by pomyślał Nikita, patrząc ile smakołyków porusza się tutaj, na lewo i prawo. Niczym dziecko, które ma 100 złotych i jest w cukierni. Może wybrać tyle słodyczy, że rozboli go brzuch od tego. Cóż za mroczna wizja. Ale Wendy, Hebe, Rossmann, coś w tym rodzaju? Pójdę najpierw do Rossmana. Zakładam, że jest bliżej mnie. Jasne. No i wybiorę tam sobie rzeczy takie bardzo podręczne do domu, typu jakieś gąbki. Wendy ostatnio była w Rossmanie, więc domyślam się, że kupiła jakieś tam rzeczy do higieny. Ale właśnie kupię sobie, nie wiem, jakiś proszek do prania albo... Pepko jest. O! I Play. No ale kupię proszek do prania właśnie, szczotkę do włosów, bo nie mam. Dobra, załóżmy, że wybrałaś wszystko, co ci się żywnie podobało, potem zrobimy najwyżej jakąś listę z tego. Okej. Ja sobie przejdę do Nikity na razie. Ja bym chciał pójść do męskiej łazienki. Jasne. Czy... jak wygląda? W sensie, jak kabiny wyglądają z toaletami? Białe, kwadratowe, wiadomo. Zakrywają tak od wysokości powiedzmy 40 cm. Czyli jak idziesz, to widzisz, wiesz, stopy kogoś tam. Mhm, a one są też jakby do sufitu, czy jakby pomiędzy sufitem a tymi drzwiami też jest? Pomiędzy sufitem a drzwiami kabiny jest przerwa taka półmetrowa. Półmetrowa. Okay. I te drzwi jakby do kabin są bardziej takie drewniane czy metalowe? O, takie zdecydowanie z sklejki. Tylko wiesz, z okleiną. Dobrze. Czy ktoś jest w... No, z 4 osoby. A one są w środku tych łazienek, czy... Nie, 2 oddają mocz do pisuaru, jedna myje ręce, jedna jest w kabinie. Zaczynam tak sobie myć ręce, czekając może będzie jakiś dogodniejszy moment, jak może będzie tylko jedna osoba w łazience całej. Dokładnie, tak bardzo, bardzo dokładnie my jakby każdy tymi różnymi metodami, że tak przesuwam sobie między tym te kciuki, tam przesuwam, kilka razy mydło nakładam. Wendy, w międzyczasie bierzesz taką ilość przedmiotów, że wypełniasz absolutnie cały wózek. Mhm. Potem idę do innego sklepu, jak już tu zapłacę. Dużo za to zabulisz, ale będziesz miała wszystko, co ci się wymarzy. Sky is the limit. No dobrze, Nikito, czekasz, tak sobie czekasz. Tam wyszedł ten jeden, co mył ręce, ci, co oddawali moc. No i zostaje jeden w kabinie. Czy te zamki można, jakby mają taki minus, w którym można po prostu coś wsadzić i je otworzyć od zewnątrz? Nie, one mają takie, wiesz, takie zahaczenie. No. I da się je od zewnątrz otworzyć? Jeżeli wsadzisz coś pomiędzy szparę drzwi a framugi, to tak bez problemu. Jestem sam w łazience.
Tak. No i w łazience nie ma kamer. Nie mogą być kamery w łazienkach. Biorę po prostu mój dawny dowód, sobie wyjmuję z portfela i podważając tego, jak otworzę, to nagle po prostu szybko wchodzę do kabiny i po prostu zanim po prostu on cokolwiek usłyszy, powie chciałem po prostu złapać go po prostu i się napić do niego. Tak, tak na łyk, na parę. Tak około 1 litra. Wykonaj proszę test na swoją zręczność Moja zręczność. i atletykę. Okej. Ja mam wrażenie, że chcesz go szarpnąć bardziej niż to zrobić z ukradku, więc... Tak, zdecydowanie bardziej. To będą 4 sukcesy. 4 sukcesy. Więc łapiesz starszego gościa, robiącego kupę na toalecie z telefonem. Łapiesz go za fraki, on spada z tej toalety. No i wiesz, upuszcza telefon na ziemię, on trzasnął. Wgryzasz mu się centralnie w szyję. Powiedziałeś 1 litr. Twoje doświadczenie podpowiada ci, że 1 litr sprawi, że będzie oszołomiony tylko na chwilę. Więc może 2? Będzie 1. 1 tylko. Mhm. Dobrze. Odpisz sobie kość głodu. Gość... Tam spada pomiędzy toaletę a ściankę. Jest trochę grubszy. No i... Tak. Coś wypadło za nim. Co? Gówno. Zalizuję ranę. Oczywiście, żeby nie było widać. Niedobrze mi się robi. Mhm. I tak jakby wychodzę z tej kabiny, zaczynam się po prostu bardzo głośno zachowywać, zwrócić po prostu na siebie uwagę. Ej, zasłał starszy mężczyzna. I tak udaję, że forsuję te drzwi, żeby po prostu... Halo, pomocy, zasłał starszy mężczyzna. Halo. Tam 2 osoby, wiesz, tam ochrony tam wbiegają do tej toalety. Jak ten... Słyszałem nagle huk, chyba się przewrócił. Łapią za krótkofalówkę i wiesz, tam wydzwaniają po kogoś. A wychodzisz stamtąd? Tak się pytam, że powinienem ich na pogotowie zadzwonić? Czy to już państwo tutaj... Załatwimy. Dobrze, dziękuję. Prawiam troszeczkę swoją tą kurtkę i wracam do Wendy. Szukasz jej? Tak. Okej, Wendy nakupiła wszystkiego. Wendy, masz Tak? naprawdę wszystko. Czapeczki na urodziny. Widelczyki. Serwetki. Gąbki w kształcie świnki chrum chrum. Kocyki. Jakie to są serwetki? Bluzę kocyk z polarkiem. Taką ciepłą, przyjemną. Granatową. I najróżniejsze, nie wiem, 1 000 000 rzeczy. Wendy, poszalałaś. Dlaczego? Już nie musisz robić zakupów, kupiłam dla nas wszystko. A ubrań? To chciałem przynajmniej sobie kupić jakieś, przymierzyć. Znaczy, no, ubrań też mam trochę, ale to bardziej dla siebie, ale jeszcze nie skończyłam. Oczywiście idę dalej kupować ubrania. A rzeczy do domu będą na spółę, bo to nasz dom. Jasne. W ogóle... Kupiłam dla ciebie kocyki i kupiłam nam 4 rodzaje różnych pościeli. To znaczy sobie kupiłam 4, a wy sobie musicie dokupić. Ale mogę ci oddać 2. Ale Okej, tylko tobie. dzięki. Dobra, ale tylko tobie. I kupiłam zasłonki takie ciemne, 2 pary
i 2 pary czerwonych. W ogóle pamiętam, że obiecałem ci malowanie. Kiedy to robimy? W domu zostawiłam kosmetyki, więc w domu. No chyba dobrze. Widzisz, że Wendy tam ma jeszcze parę pluszaków. O, a to kto? Tak biorę jakiegoś pluszaka. Ładny. To weź go. Udekorujesz sobie pokój. Nazywa się od teraz Borys. Okej, mam też... Co mi jest bobrem, więc... Mam też parę figurek, jakbyś chciał. Figury? Świeczki zapachowe oczywiście. Takie normalne z ogniem. Myślę, że nie przejdzie to u mnie. Ale dzięki. Okej, to by więcej dla mnie. Jasne. Ale ja wezmę więcej serwetek. Wendy, wydałaś około 2,5 tysiąca złotych. To się zgadza. Nikita, jesteś mi winny. Znaczy, to możemy podzielić na 4, tylko na razie ich tu nie ma, więc wezmę na razie od ciebie, bo potrzebuję jeszcze na ubrania. Więc jesteś mi winny 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca? Zgadza się. Zostawiłem Za- większość swoich pieniędzy w dużej torbie. Okej, ile W masz? w- Ile masz? Przeliczam. No tak z 2,000 przy sobie. Okej, to dawaj 1250, potem weźmiesz od reszty. I ja Jeszcze też wezmę. ubrania muszę kupić. No to kupisz za Wiesz, resztę, no. Wiesz, garnitur? Ile wyjdzie za garnitur? Dobra, dawaj tysiaka. I Kupiłam ci maseczkę. A, no tak. No weź, no to są, ale to są też rzeczy do, wiesz, do domu Ale to i oddam ci w dałam domu, ci no. Borysa, To przecież się nie śpię. ale ja potrzebuję, Borys ma wartość sentymentalną już teraz. tak, ale ja potrzebuję też na swoje ubrania, no weź. Zobaczymy, podzielimy się. Minęło tyle czasu, że Salwi oraz Mateusz odwiedziliście swoje domy i zwieźliście swoje rzeczy. Jak coś to... Chyba, że chcecie coś dodatkowego zrobić podczas tego, bo... Nie, Ja mam tylko chciałem- pytanie, czy wszystkie rzeczy te ważne? Czy wszystkie, no... Ale wy się pakujecie tylko do samochodu Mateusza. Tak. Ja mówiłem, ja pakuję cały bagażnik ciuchów, bo sądzę, że mniej więcej tyle się zmieści, no wszystko się prawie tam zmieści. To Salwi... Nie, to ja myślę, że połowę ciuchów tylko Max zapakuje i połowę zostawił się. Zależy ile z ciuchów ma Mateusz, nie wiem jaką jest... I nie zapomnijcie, że Mateusz przyjechał tu samochodem z rzeczami, więc jak on ma tyle rzeczy, ile się zmieściło w tym samochodzie. To tylnie siedzenia są całe zawalone. Tak, całe tam tylko są skórzane kurtki, jakieś bluzy. Ciekawe gdzie usiądą. Jezu, ludzie pomyślą, że jedziemy na bazar. Ej, no bez przesady, nie są aż takie stare. Ale jest ich dużo. No dobra, niby tak, no ale na bazar, chłopie, to kurtka skórzana z 300 zł mnie kosztowała. Na bazarze to kupisz se, kurwa... Zresztą byłeś na bazarze, dobrze wiesz o co mi chodzi. Wracając do was. Co jeszcze chcecie zakupić w centrum? Ubrania i ja chciałem podejść do tego stanowiska z wajpami. I ja chcę wziąć od Nikity 625 zł. Chcesz wziąć, rozumiem. Chęci. Nikita, dawaj 625 zł, reszta też da 625 i będziemy dzięki temu mieli wszyscy porówno rzeczy. Tak, ty dasz 2000, ja od ciebie je odkupię za 500 i dzięki temu zyskamy 4. Nikita, nie wiem czy umiesz w matematykę, ale 2,5 tysiąca podzielone na 4 to jest 625. Jakieś tam dzieciaki. Ty, to nie jest ten gość z tego mema? Ja pierdolę. O, widzę, że twoi fajni. Kupię sobie jeszcze lepsze czarne okulary. Dawaj 625. Nikita, zauważasz coś w sklepie z gazetami, co cię niepokoi. Podchodzę. Widzisz czasopismo Angora. Jesteś znowu... Nie, przepraszam, jesteś po raz pierwszy na pierwszej stronie. O nie. Jest twoje zdjęcie z TVN-u w twoich okularach. Jest dymek, jak widzi pan przyszłość młodzieży.
I jesteś ty w tych swoich czarnych okularach. Z dymkiem. Czarno to widzę. Coś się zaśmiewa. Jest to zabawne. Tam nagłówek młodzież odjechana od rzeczywistości. Biorę tą gazetę. Chciałbym kupić jedną. I 3,60. Płacę. Zwijam ją i tam dorzucam do tej sterty rzeczy Wendy. I jeszcze do fryzjera bym poszedł w sumie. Pewnie zaraz zamykają. Dobra, ale masz mi oddać te pieniądze potem. Chociaż może do fryzjera to zły pomysł. Idź do fryzjera, wyglądasz jakbyś... Nie powiem skąd wyszedł. A ja idę po ubrania. Pójdę z tobą. Nie idę do fryzjera. Idź do fryzjera. Nie chcę, żeby mnie dotykał. By coś poczuć. Jest nie tak. Zgolę ci włosy przez sen, jak nie pójdziesz. Zmuszę ciało, żeby odrosły. Kurczę. To prawda, umiesz tak. Dobra, to chodź, ale płacisz mi za ubrania do kwoty 625. Potem już ci nie liczę. I naprawdę nie wziąłem dużo ze sobą kasy. To twój problem. A ty ile wzięłaś? 5000. Teraz mam połowę z tego. Dobra, idziemy. Jak wy dojeżdżacie, Salwi i Mateusz, nie widzicie ich. Co robicie? Napiszę do nich SMS-a, do Wendy. Piszę długo jeszcze? Znak zapytania. No właśnie, idziemy po ubrania. To się pośpieszcie, kropka, my czekamy, kropka. Okej, dawaj 625 zł. A, że 3 znaki zapytania. Kupiłam rzeczy do domu za wspólne pieniądze. Ja się na to nie zgadzałem. Ja chciałbym napisać SMS-a do Kree. I z treścią po prostu... Jak na razie po prostu hej, co u ciebie? Okej. Brak odpowiedzi na razie. Tak zaglądam Wendy przez ramię. Ale ten Salvi to sknera straszna. Co nie? No, nie chcę dać 650 zł. Skąd my teraz je weźmiemy? W sumie on jest biedakiem, nic nie dostał. No, ale to jego sprawa, nie? To prawda. Mieszka z nami, to się powinien dorzucać. Oczywiście, że tak. Jeszcze mieszka za darmo, nie potrąciliśmy za czynsz od niego jeszcze, I od bo jest Mateusza opłacony chyba na też ten... nie. To prawda, bo jest opłacony na ten miesiąc, ale nie martw się, upomnę się o swoje pieniądze. Jestem biznesmenką. Wendy, już wiem. Załatwmy mu ten śpiwór i na dworze będzie spał. To jest dobry pomysł. Kurczę, Wykopiemy no. mu dołek pod ziemią. Zasypiemy. Oddychać nie musi. A jak Zmierzamy cały czas w stronę sklepów z ubraniami. Czekacie sobie troszeczkę na tym parkingu. Jak wasza cierpliwość do tego? Cierpliwy jak skała. To może ja zadzwonię do dyrektora, że do niego zmierzamy. W sumie warto byłoby go uprzedzić. Cierpliwy jak skała? Dobrze, rzuć mi proszę na opanowanie determinacji. O kurde. na No, siłę woli może. opanowanie i determinację, no dobre. Tak. To będą 3 sukcesy. Okej. Nie jak skała, ale jak dąb. Dobra. Wyciągam komórkę. Weź w sumie napisz. Bo jeszcze się okaże, że podjedziemy i go nie ma. Dzwonię do dyrektora. Pipirupupum. Halo? wołam jego. No halo, dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Mateusz Zatorski z tej strony. Ach, tak, Mateuszu. W jakiej sprawie do mnie dzwonisz? Sprawę z zapytaniem, czy moglibyśmy dzisiaj przyjechać do pana? Naturalnie mam małe wykłady dla moich uczniów, ale zapraszam. To, że tak powiem, załatwimy zakupy i będziemy, ale że jest z nami Wendy, to może trochę potrwać. Te zakupy mogą trochę potrwać.
Aż jest też Nikita, więc sądzę, że jeszcze dłużej. W porządku, wcześniej się nie będę kłaść, bo jeszcze trochę przed nami godzin. Tak, no ale... Jak najbardziej. Wejdźcie od tyłu i drzwiczkami do podziemi. Dobrze, oczywiście. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia, Mateuszu. No, rozłączam się. Dobra, kończą mi się osoby, do których mogę zadzwonić lub napisać, zanim oni tu przyjdą. No ja nie mam nikogo, chyba że... Weź włącz radio, może coś ciekawego. Włączam radio. Nic ciekawego. Same pierdoły w radiu. Eee, Karambol był na A8. Ojoj. no, 2 osoby nie żyją, 4 w szpitalu. Ojoj. Myślę, że już skończyliśmy. no zdarza się. Nikita, czy ty kupujesz vape'a? Tak, kupuję. Dobra. Jeszcze tam jakieś tam... Dużo płynie, liquidów? tak? Tak. Już takie buteleczki z płynem. A jakie są największe, jakie są? Nie, to... Smak mnie nie... Aha. Smak mnie nie interesuje, bo i tak pewnie nie mogę go poczuć. No to wiesz, no to tu jest sprzedawca. Siema, co dla ciebie? Dobry. Poproszę największą butelkę Seteczki mamy. seteczki. To seteczki. A widzę, że pan się troszeczkę za modemikiem rozgląda. Kup se draga, gościu. Co? Draga normalnie, wiesz, do tego atomizer dodamy jakiegoś... No, zobaczymy, co tutaj będzie. W jakiej kwocie się rozglądasz, gościu? Ale tak to wiesz, 100 ml normalnie mieszasz, wiesz, tam... A na co będzie? Na trójkę, na szóstkę? Na zerówkę? Na co będzie? Fifki mamy fajne. Bledki jakbyś chciał. Bongosy. Jestem bardzo Macie bongo. początkujący w tym. Mógłbyś powiedzieć mi to tak, jakbyś mówił do 18-latka? Poczekaj, będzie dla niego na trójkę. To na pewno. Aha. No dobra, na trójeczkę. A jakie tutaj... No już zobacz, jakie mamy smaki. Mamy kurwa wszystko. Jakie lubisz owoce, Nikita? No może jakieś ciastka. Nie, może nie. Winogrona? Nie, jest do vape'a. No to winogronowe. Ale to nie mam setek do vape'a. Ach, Mam tylko 30. to jakie ma pan setki? Możesz parę sztuk wziąć. A to setki prawo. chujowe są, bo kurwa wiesz, bo nie spodoba ci się smak, to potem odstawiasz taki, stoi w kącie, nic z tym nie zrobisz. Weź sobie 30. prawda. Święta prawda. Dobre są, naprawdę. Paliłem. Znajomi palili, każdy polecał. To wezmę 30 najlepszych smaków, jakie masz. Ty polecasz. Najlepszych smaków. Dobra. Ile będzie takich? Ile wyjdzie za 5? Za 5? No one są po 5 dych. 250. No dobrze. No jeszcze moda chciałeś, tak? I atomizer. I pewnie jakieś grzałeczki w zapasie, co? No pewnie, tak. No, tak. No to co, draga może? Czy jakiś wyrafinowany? No tutaj różne są Ja kształty. bym chciał taki jakiś bardziej stylowy. Stylowy. Tak poza moją postacią niezależną, w jakim kształcie byś szukał? Czy takiej fajki, jak kiedyś rozmawialiśmy, poza właściwie grą? Mhm. Dobra. Słuchaj. Ale takiej klasycznej bardzo fajki, tak? Znaczy, teraz jak się zastanawiam nad tym, to może jednak nie, tylko takiego bardziej pudełeczka z ustnikiem po prostu. Bo mamy coś takiego, albo mamy rzeczy takie. Jeden wygląda jak fajka drewniana, którym naciskasz po prostu, a drugi wygląda jak takie, no faktycznie, jak takie pudełeczko z napisem draki, jakimiś takimi jakby kamieniami szlachetnymi, troszeczkę na boku, stylizowanym na to. A coś jeszcze w takim stylu. Dobra, bo ten dół, jakby to powiedzieć, on jest z baterią i on ci też dokłada do tego baterii, daje ci do tego górę, czyli atomizer i grzałki. Dobra, to będzie tyle. 1000 złotych. Sprawdzam, ile tam mi zostało po ubraniach. Wendy tak patrzy na jego portfel.
No nie mam tam więcej, no. Może troszkę powyżej 2000 mam tam. Płacę. Miłego wejpowania. Dziękuję. Chowam to wszystko tam sobie do kieszeni tego płaszcza. Masz jeszcze naklejeczki fajne. I gumkę na atomizer. Za Ferico. Wendy, chcesz naklejki? Pewnie. O, przyczepmy do samochodu Mateusza. To dobry pomysł. Mateusz, masz kompulsję. Twoją kompulsję. Zawał, a nie kompulsję. Nie możesz mieć zawału, jesteś spokrewnionym. Dobrze. Zrobiliście to wszystko, kupiliście jakieś tam ubrania, czekaliście na nich przed galerią 1,5 godziny. Tak, Nikita- to wychodzimy z tymi wszystkimi Widzicie rzeczami. ich, poczekajcie, widzicie ich wyjeżdżających z 2 wózkami. 2 takimi dużymi. Jest już tym vape'em po prostu. Możesz Ciekawe, mi- czy jeszcze bagażnik na dach, kurwa, na to kupili. Musisz go zalać najpierw. Czy oni to chcą wsadzić? Przyjeżdżają do was, już są koło was z 2 wózkami. Patrzą na bagażnik, Och. tam bagażnik załadowany, tylnie siedzenia załadowane. Zwariowaliście? Czemu tego nie odwieźliście wcześniej? Przecież mówiłam, że idę na zakupy. I tak dotyka Wendy. O, dobrze, że już dobrze, że jesteście. Baliśmy się, że będziemy na was czekać. Chciałabym odkleić jedną naklejkę tak ukradkiem, żeby Mateusz nie widział i tak poklepać samochód po bagażniku. Jak to jest naklejka? W sensie to jest jakaś... Jak ona wygląda? To jest, wiesz, taki... Smoke taki, weed every day? Coś w tym stylu? Nie, taki wiesz, kciuk w górę, mały palec wystający i napisane ciągnij z nami. Chyba rzeczywiście, Mateusz, musisz sobie kupić po prostu jeepa albo samochód rodzinny, bo Nie czuję jak z dziećmi, ja pierdolę, kurwa. Czy wy mieszkacie w jakimś pierdolonym małym miasteczku, które, nie wiem, na jakiejś wygwiździe, jakaś kurwa Głuszyce czy coś tego typu, gdzie mieszka kurwa 200 osób i naprawdę przyjeżdżacie na zakupy i wykupujecie pół sklepu? Nie, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ale moje ubrania zostały zabrane. Nie ma miejsca. Sorry. Okej, Jak poczekamy na upchniemy was. to pomiędzy tymi szkłami, na pewno się zmieści. jakimi Albo- szkłami? Czekaj, wyrzucę trochę ubrań Salviego, on i tak jak Łachman wygląda. No chyba sobie łapy precz od moich kurtek. Precz od moich... Czekaj, ale te kurtki są strasznie grube. Weź załóż je wszystkie na siebie, wszystkie swoje ubrania, jak w samolocie, nie? Ej, to jest Tak, dobry pomysł. Jak cebula taka. No. I tak się nie zgrzejesz. Zamówcie sobie taksówkę. Idziemy odwieźć rzeczy. Okej. Widzimy się pod domem. Niech tak będzie. Znacie do dyrektora Tak, drogę. tak. Ale to ich zbierzemy pod tym, bo nie jedziemy A, do pod dyrektora, co domem. z ciuchami będziemy jechać Dobra, do niego. nie- Nie, dobra. Zamawiamy taksówkę. Ja Za Ubera. Chuja my tu czekaliśmy, ja pierdolę. mogłem wziąć kurwa wszystkie ubrania. Chciałabym zadzwonić do Witaliego. My jedziemy do domu, odwieźć rzeczy. Tak, bezpośrednio, bez Ubera? Nie no, właśnie przez Ubera chciałabym go wezwać. Jeśli mogę. Witali i jest dostępny. To zaznaczam, że mam tam ze sobą bagaże. Tam naciskasz non-stop. Do takiego momentu, że cała aplikacja zaczyna się psuć trochę. Kurczę, zacięło się. Ale Coś ty- zatwierdziło 400 razy. Trochę ci powiadomień wyskoczyło na ten Wendy na telefon. Nie szkodzi. Chciałabym dodatkowo napisać do Mikiego. Słuchaj, musimy wyjść na kawę. Kawę w naszym stanie ci odpisuje? Tak. Mamy już dosyć próbowania burgerów. No dobra, to po prostu na jakąś randkę. Dobra. Jasne. Z miłą chęcią. Odpisuję każde z tego, co powiedziałem, jako pojedynczą wiadomość. To Wendy go trochę naśladuje. Okej, to daj znać. Kiedy? Czyli wy jedziecie, Salvi i Mateusz. Tak, i całą drogę kurwimy na nich po prostu. Tak, dokładnie. Całą kurwa drogę. Całą godzinę. Sprawdźmy wasze człowieczeństwo. O wow. Człowieczeństwo mówi mi, że stajecie się Polakami.
Nie! To gorzej. Dobrze, a tak na poważniej. Witali w końcu podjeżdża. Nowym autem. Kompakt. Ładne Volvo. Wendy tak podchodzi do niego. Witali, jakie piękne auto! Privet. Wychodzę Cześć. tak, wystawiam do niego ręce. Jak do starego, dawno niewidzianego przyjaciela. On wychodzi z samochodu. Tak niezbyt odważnie, ale jednak przytula się do ciebie w miarę tak Okej. przyjacielsko. Nikita, da? Do ciebie też. Też się. A, jak widzisz, mamy trochę rzeczy. Naprawdę dzięki, że Uuu. zmieniałeś samochód? Podnosi aż swoją czapkę trochę. Dużo. Mam nadzieję, że samochód się podoba. A skąd Wendy wie o samochód? Od Mikołaja. Bo Mikołaj mówił, że zniszczony poprzedni. Ja szczęśliwy, bo pewnego dnia dzwoni ubezpieczyciel i mówi, że samochód zastępczy i że mogę go zatrzymać. Wow! No to naprawdę. I on jest kolosalnie dużo więcej wart niż tamten wrak. Ja Wendy tak trochę mruga ukradkiem do Nikity. On ma odtwarzacz MP3 Ja. i można na nim GPS budowany. Ja. Da? Naprawdę się cieszę. Wygląda fantastycznie i o wiele bardziej do ciebie pasuje niż poprzedni. Teraz to możesz każdą mieć. Da. Wyglądasz już jak chodzące bogactwo. Zapakował większość rzeczy do bagażnika. Nie wiem, czy mówiliście, czy nie. Pomagaliśmy. Przynajmniej ja mu pomagałam. Nikita książę, nie? Nie, no ja też. Ja też pomagam. Dobrze. Zatem ruszacie z nim. I co tam na mieście? Dawno się żeśmy nie widzieli. To prawda, już przez chwilę myślałam, że nas unikałeś. A na mieście wszystko dobrze. Jak widzisz, byliśmy na zakupach. Dobrze was widzieć zdrowych i żywych. Ciebie również witali. To ciebie W też. sumie chyba mam coś dla ciebie. Dla mnie? Tak. Aż to. A to w bagażniku, to potem. A gdzie jedziemy? Mamy nowy dom. To dobrze dla was. Cieszę się waszym szczęściem. Mogę wklepać w GPS-a? No tak. To wpisuję mu adres po prostu. Kurczę, jakie obicie. Super bryka. No, fajna bryka. Muszę wam powiedzieć. Czasy to straszne nastają. To prawda. A co u ciebie? Co się wydarzyło przez ten czas? Mam nadzieję, że nie miałeś żadnych kłopotów. Musiałem zgarnąć raz Giliego i Mikiego. Tam wpadli w kłopoty. Co? Jak to? Kiedy? Gili. Chciał chyba wojować z Sabatem. Ale to żeśmy mu z głowy wybili. Co mu Sabat zrobił? W sensie, wiadomo, Sabat to dla wszystkim. No. Tylko, że tak nie rzuca się każdy na Sabat. Rewności blisko Sabatu. Bardzo blisko. W sensie duchowo, czy Jeden nie Nikita. się upewniam? Rewności na tyle blisko Sabatu, że ostatnio jednego stracili. O Boże. Z potężniejszych. Niedaleko Kobyłki. A właśnie, nie zapuszczaj się lepiej w tamte tereny. Staram się nie. Tak Nie, jak Syrena mówiła. W ogóle się tam nie zapuszczaj. Byliśmy tam ostatnio. No ale chłopaki byli w potrzebie. To wybij im to z głowy. To da. Miki też tam poszedł? Mikołaj poszedł za Gilim.
a ja poszedłem za Mikołajem. O, wow. I tak oto wpadliśmy w parę kłopotów. Zdajesz sobie sprawę, kto jest w kobyłce? Tak. My też tam ostatnio byliśmy. Ledwo wyszliśmy z życiem. No, Nikita. To wyjść durni, też się zapuszczali. Ceny przysługi. No, wysoka cena. No, u kogo to przysługa, jeżeli Witali może wierzyć? A to taki nowy spokrewniony, znowu kolejnego przygarnęliśmy. Taki mały, 2 dni ma. I miał przysługę u takiego Amadeusza. A Amadeusza każdy zna, kto biznes prowadzić ma. No i ten mały, taki 2-dniowy się właśnie miał u niego jakąś przysługę, ale nie wiem za co, nie wiem czemu. Amadeusz w porządku. To prawda, Mi dowód ogarniał mi telefon. i prawo jazdy. W porządku jest. Czyli nie wiedział, gdzie No. nas pakuje. Nie wiedzą. A teraz to niebezpiecznie wszędzie. Prawda. Ludzi z obostrzenia mają, żeby chodzić tak o za ramy obostrzenia będziemy mieli, coś czuję. Też będziemy szli na kwarantannę? O, myślę, że tak, Nikita. Jak to wszystko pierdut. Przydałoby się zaopatrzyć w jakieś torby może. Albo przespać to wszystko. Możemy spać w ogóle? Przez to? Przez jakieś dłuższe okresy czasu? Zobaczymy. Czas pokaże. Torby takie, wiesz, z posiłkiem, no bo skoro będziemy mieć wampirzą kwarantannę, to trzeba się jakoś żywić. A do kogo moglibyśmy się... Da? Do kogo moglibyśmy się odezwać, żebyśmy zamontowali sobie alarmy w domu? Najbardziej to się zna na takich wojskowych rzeczach, to ten, no. Jak mu tam? Brutus? Brutus. A jak nie, to trzeba jechać do tej. I taka babka, co w więzieniu pracuje. O! O. To mogłoby być niezłe. Na pewno się znam na tych zabezpieczeniach. Ona się Szept nazywa. Chleb? Jakiego z klanu? Michalina Szept. Węczru. Po naszej stronie? Da. To się... Jak Korneliusz i Amadeusz. Wow. Jak byliśmy po tamtej stronie, to wydawało mi się, że bardziej po tamtej stronie będą siedzieć, wiesz, tymi klubami, jak spotkaliśmy. No tak, ale tu inni. Fajnie. Tutaj. Ja tam dobrze każdego nie znam. Bo ja to tak na swoim. I może tak po prostu pójść do więzienia i porozmawiać z Szeptem? No, wątpię. Trzeba się umówić. Jak zawsze. Jak się można z nim skontaktować, wiesz, może... Sorry, że tak cię wypytuję, nie? Po prostu... Tego nie wiem. Najlepiej będzie pewnie przez Amadeusza. Amadeusz każdego zna. Na razie jest na rybach. Na rybach? Tak powiedział. Toż ja go dzisiaj widziałem. No ładnie. To już wrócił. Może wrócił? Ale on na rybach? Nigdy go na rybach nie widziałem. No nic. Czemu spokrewniony by na rybach był? Może się lubi pić krew z ryb. Może jakiś kod? Kod? Ryba... Nie, no nie wiem. Ja tylko słyszałam o tym, żeby nie ufać żabie mądrości. Dziabie mądrości. Mhm. Jak tam u was, jak zawsze, kłopoty? Nie. Jak zawsze kłopoty. Poza dzisiaj. Dzisiaj jeszcze nie właśnie. zdążyliśmy się wpakować w kłopoty. Witali, przepraszam trochę, ale po ostatniej sytuacji Witali musiał się ukryć. W porządku. Witali ma... Przepraszamy. Witali rozumie. Czasem rzeczy nie idą gadko, ale Witali musi też przetrwać. Wiadomo.
Ukryj się porządnie, kiedy to wszystko nadejdzie. Spróbuję, o ile nie wezwą. Wiesz, ile czasu zostało? Nie. Około miesiąc. To chociaż jesteśmy do przodu. Próbuję zebrać jak najwięcej informacji na ten temat. Dużo teraz lata spokrewnionych szuka. Niebezpieczne czasy. Ale niemal kawianów. Boję się, że każdy się będzie wzajemnie podejrzewał. No to byłoby najgorsze. Powinniśmy zostać jednością. Powinniśmy, ale wydaje mi się, że już tak po części jest. Tak? Takie mam wrażenie. To tylko przeczucie, nie mam żadnych dowodów. Ona ma dobre przeczucia. Dzisiaj kosmita na podwórku. Przed moim domem. Kosmita? Kosmita. Miał na imię Basia. I spał Basia. spał w śpiworze. Tak, w ziemi był śpiwór. Basia. Pokrewniona. Taka jak Mieczysław. Gangrel. A ja chyba znaję. Naprawdę? O! Nie wyglądała na taką, która komunikuje z innymi. Kiedyś ją widział, Wow. ale to nie jestem pewien. To nie chcę kłamać. Ale ona to tam bardziej tam w te takie tereny mniej bezpieczne. Powietrze robi się takie czyste w tych rejonach, z dala od miasta. Wszakże wasz dom, który wynajęliście, jest miejscem, które jest dobrze ukryte, w którym macie w większości spokój. Przejeżdżanie przez te miejsca, bo jednak byliście bardzo na północnej części prawej strony. Przyjechaliście nie tak daleko wcale koło Parku Skaryszewskiego, czyli dla was najlepiej znanej jako przystani. A ja także po prawej waszej stronie był Narodowy. Dużo się tu działo. Potem odbicie znowu w okolice Wiatracznej, na której też dużo doświadczyliście. Niemniej jednak ta droga upłynęła na paru rozmowach, krótkich gadaninach. Tali starał się podzielić z wami czym tylko mógł. Dojeżdżacie na miejsce przed waszą chatą. Witali mówi: o! Jaka chata! No, wam się należy. Możesz wpaść jak chcesz zawsze. Pewnie, że tak. Nie chcę robić kłopotu. Nie, żaden Żaden kłopot, jesteś przyjacielem. serio. Pijaj jak chcesz. Można kiedyś. W takim razie. Chyba jesteś pierwszą osobą poza Basią, która nas odwiedza. I widzi. A tych dwóch tam? A, to ci nowi. Takie orzeszki jeszcze. Łóżeczki? Że młode. A wy nie młodzi? Starsi od nich. Tu niektórzy latają już tyle setek lat. Prawda, w ich oczach ja jestem orzeszkiem. Więc Witali wychodzi z samochodu, Ja też wychodzę. otwiera bagażnik, bierze te siaty. No to gdzie nieść? My zaniesiemy. A, to poczekaj chwilę. I chciałabym z jednej tej siatki wygrzebać jakiegoś mniejszego pluszaka i mu dać. W jakim kształcie? Jakie zwierzątko? Albo jakie istotka? Jaka istotka? Tygrys. Taki mały tygrys. No, dziękuję. Proszę. Położę się na desce rozdzielczej. Właśnie myślałam. Ci mi przypominał wasze waleczności. A także o dzikości, nie da się ukryć. To co, mam wam nie wnosić tego? Niesiemy. Nie chcemy robić kłopotu. Tak. Biorę te siaty od niego, zaczynam je zabierać szybko. Ja też biorę 2 siatki. I tak patrzę, czy idzie, czy jeszcze czeka. No nie idzie, kazaliście mu zostać.
Okej, dobra, to wnosimy te siaty. On tam pomaga je po prostu zdjąć z bagażnika i postawić na ziemię chociażby. Mhm. Dobra, to wszystko się zadziało. No, to wszystko, no to będziemy się wiedzieć na dniach. Zgadza się. A bądź bezpieczny i miej oko na Mikołaja. Nie chcę, żeby mu się coś stało. Oko na Mikołaja. Możemy właściwie z tobą pojechać dalej? Czy... Dokąd? Ale to po co, Nikita? To Nikita... Ile jesteśmy winni za kurs przede wszystkim? Właśnie. To jest... Nada. Nic. Ale wiesz... Normę trzeba wyrobić, nie? Nic. To nie jest, no. Dziękujemy w takim Chociaż razie. za paliwo. Kiedyś najwyżej zaprosicie Witaliego na jakąś balangę. No. Trzeba wyrządzić, trzeba. Koniecznie. Witali po raz pierwszy uśmiecha się. Pierwszy moment, w którym widzicie, że się uśmiecha. Odkąd go spotkaliście. No, to jesteśmy w kontakcie. Imprezę zrobimy. Witali dla tych, którzy nie pamiętają, jak Witali wyglądał. Witali wygląda, co tu by kolokwialnie mówić, jak typowy doomer. Ma na sobie czarną bluzę, bez żadnego napisu, czarną czapkę, taką, bez żadnego pompona czy czegoś. Wystają spod niego parę czarnych włosów, ale to tyle. Witali ma bardzo smutną twarz. Głębokie, błękitne oczy. Jest wysoki. Ma gdzieś z 1,86 m powiedzmy. Jest chudy. Jest naprawdę chudy. Czarne spodnie, czarne Nike na grubszej podeszwie. No. To chyba na tyle. Chyba tak. Ja pieniędzy nie biorę. Damy radę. W porządku. Ale w razie czego odzywaj. Od swoich ludzi. Nie chcę. W razie czego odzywaj się. Tak. Dodatkowo mam twój numer, więc w razie czego będę dzwonić na tą imprezę. I pamiętaj. Dzwoń bezpośrednio. Okej. I pamiętaj. Miej oko. Będę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W miłych okolicznościach. Cześć. Jak najbardziej. I ja się pożegnam również i zapraszam na część 3. W końcu w drodze do dyrektora.